Witajcie wojownicy Midgardu. W dzisiejszym filmie przedstawię wam grę Jom's Vikings od wydawnictwa Dark Rabbit. Zapraszam. No dzień dobry. I tak, dzisiaj widzimy się w kolejnym klimatycznym filmie i kolejny raz przedstawię wam grę, która już niedługo, lada dzień, a najprawdopodobniej dzisiaj startuje ze swoją kampanią na platformie GameFound. I jak już mówiłem, jest to gra Jom's Vikings, w której jako wikingowie, jako nieśmiertelni wojownicy, walkirie, druidzi i przeróżni inni bohaterowie będziemy ku chwale Odyna zabijać potwory oraz podróżować po drzewie Yggdrasil, także zbierając przeróżne to przedmioty, towarzyszy i artefakty. A ten z graczy, który wykaże się największą walecznością, zdobędzie najwięcej chwały, ten najbardziej przypodoba się samemu Odynowi. W tym filmie zaprezentuję wam pokrótce i z grubsza zasady, czyli o co tutaj chodzi w grze Jom's Vikings. Jeśli będziecie zainteresowani tą grą, to bardzo serdecznie zapraszam na stronę, na GameFound, na kampanię. Odpowiednie linki znajdą się w opisie tego filmu. Tam zobaczycie sobie wszelkie szczegóły odnośnie tej gry. Dzisiaj będą zasady, ale na samym początku kilka ważnych informacji. Po pierwsze, wszystko co zobaczycie tutaj jest to prototyp. Są to komponenty, są to elementy, figurki, karty prototypowe, więc tutaj wszystko jeszcze może się zmienić, tak samo jak mogą tutaj zajść jeszcze pewne zmiany mechaniczne. Miejcie to na uwadze. No i też kolejna sprawa, jeśli będziecie zainteresowani pokazaniem wam jakiejś rozgrywki, pokazaniem jak ta gra chodzi, to dajcie znać w komentarzach, a być może jeszcze w trakcie kampanii nagramy taki film, gdzie pokażemy wam przykładową rozgrywkę na 2 graczy. Przypominam także, że jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to bardzo was serdecznie do tego zachęcam, do subskrypcji, dodawania kciuków w górę oraz do pisania komentarzy. A więc przechodzimy do rzeczy, czyli co tutaj dokładnie znajduje się na samym początku w grze Jom's Vikings. Jak od góry widzicie, na samym środku stołu znajduje się główna plansza gry, a większą część tej planszy zajmuje wieczne drzewo życia, czyli Yggdrasil. Właśnie po tym drzewie nasze postaci reprezentowane przez figurki bądź kartonowe standisy będą poruszać się, zbierając przeróżne to bonusy i nagrody. Na planszy także znajdują się miejsca na karty. Będą to rynki kart walki, kart ataku oraz rynek kart przedmiotów. I co jest na ten moment ważne, obok planszy znajduje się rynek potworów, które będziemy wybierać, z którymi będziemy walczyć. I właśnie na przestrzeni tych 3 rund będziemy zbierać karty walki, będziemy zbierać te przedmioty oraz wybierać sobie potwory, żeby się z tymi potworami pojedynkować, żeby zbierać za nie chwałę, żeby zbierać za nie nagrody. I przede wszystkim musimy wybrać sobie naszego wojownika, wojowniczkę, naszą postać, którą będziemy walczyć na przestrzeni tych 3 sag. Dlatego w naszym polu gracza znajdują tutaj się 2 planszetki. Przede wszystkim jest to plansza postaci. Po wyborze naszego bohatera musimy umieścić znaczniki w poszczególnych miejscach, w poszczególnych wartościach, zgodnie z wartościami, ze statystykami, które znajdują się na naszej planszy postaci. Na co rozbija się taka karta postaci? Przede wszystkim na górze znajduje się imię oraz przydomek naszego bohatera. Poniżej znajdują się specjalne umiejętności, które możemy aktywować albo teraz, albo podczas bitwy. Te zdolności są tutaj przeróżne, więc nie będę ich dokładnie i szczegółowo omawiać, ale dla przykładu, jeśli chodzi o moją postać, o Gunnara, to na samym początku gry dobieram sobie tutaj, szukam w talii i dobieram sobie kartę wszczepu. Jeśli chodzi o rodzaje przedmiotów, do tego przejdziemy sobie za chwileczkę w momencie pozyskiwania przedmiotów. No ale właśnie te statystyki, te wartości, co tutaj znajduje się, jeśli chodzi o tę lewą stronę naszej planszy. Pierwsze 3 atrybuty związane są z walką i tym, ile kart będziemy dobierać podczas walki z potworem. Na samej górze znajduje się atrybut celności, następnie jest to atrybut magii,
Później jest to walka w zwarciu. Poniżej tego znajduje się wartość trafienia krytycznego, a na samym dole znajduje się wartość naszych punktów życia. I jak widzicie znacznikami w moim kolorze, wszystko muszę ustawić zgodnie z tymi wartościami na początku gry. I teraz uwaga, chyba że jakiś przedmiot od razu nam takie statystyki powiększa. Dla przykładu wszczep, który wziąłem, zwiększa moją statystykę walki w zwarciu o 1. To, co każdy z graczy jeszcze posiada, to jest ta druga planszetka. Na tej planszetce będziemy zagrywać nasze karty walki podczas pojedynkowania się z potworami. Dodatkowo też każdy gracz na początku otrzymuje swoją talię 12 kart. To są startowe karty, których będziemy używać w walce. Tasuje te karty i układa na specjalnym miejscu na tej planszetce walki. Każdy z graczy też oprócz swoich planszetek, swoich kart musi dobrać figurkę albo stand swojej postaci i ustawić ją na początkowym, startowym miejscu na dole u podnóża drzewa Yggdrasil. I z grubsza, jeśli chodzi o przygotowanie, to by było wszystko, więc teraz możemy przejść do tego, jak dokładnie cała runda, czyli cała saga gry przebiega. Wspomniałem już, że będziemy rozpatrywać 3 sagi, czyli pełne 3 rundy. Na samym początku takiej fazy, takiej sagi, musimy wybrać pierwszego gracza. Jeśli chodzi o naszą pierwszą rundę, będzie to gracz, który na samym początku będzie posiadać największą wartość i najwięcej tych żetonów Gullveig. Jeśli kilku graczy posiada najwięcej, tyle samo tych żetonów, wtedy będą po kolei odkrywać karty walki i ten, kto jako pierwszy będzie mieć więcej wartości losu na takiej karcie, ten zostaje pierwszym graczem. No i pierwszy gracz otrzymuje znacznik pierwszego gracza, czyli w tej mojej wersji jest to figurka Odyna na tronie. No i teraz, począwszy od pierwszego gracza, idąc zgodnie z ruchem wskazówek zegara, każdy z graczy będzie dobierać stąd poszczególne karty. Na samym początku będzie wybierać jedną odkrytą kartę ekwipunku. Bierzemy taki ekwipunek i dokładamy go do naszego pola gry. Co jest ważne, każda postać może posiadać maksymalnie jedną broń, jedną tarczę, jeden pancerz, ale dowolną ilość artefaktów, towarzyszy i wszczepów. I w tym momencie pokrótce mogę Wam tylko powiedzieć, co znajduje się na takiej karcie, na przykładzie karty Hugina. Przede wszystkim takie karty skarbów i przedmiotów mają swoje typy. Jak już mówiłem, jeśli chodzi o bronię, tarcze, pancerze, jest to określone, żebyśmy wiedzieli, jaki możemy limit posiadać w tej naszej talii. Ale co jest bardzo ważne, też na takiej karcie znajduje się wartość chwały, którą otrzymamy na samym końcu gry. Także kompletowanie sprzętu, ekwipunku, przeróżnych to skarbów i artefaktów może być kluczowe, jeśli chodzi o zwycięstwo. I na dole takiej karty znajdują się opisy przeróżnych umiejętności, które będziemy mogli wykorzystać. Głównie te umiejętności będziemy wykorzystywać przed walką, w trakcie walki. Czasami zdolności z naszych przedmiotów będą działały przez cały czas, przez całą grę. Tak jak na przykład mój wszczep mówi, że jeśli zadam obrażenie jakiemuś potworowi, to on traci do końca takiej walki zdolność regeneracji. Ale jeśli na takiej karcie, bądź też od razu wspomnę, jeśli na karcie naszego bohatera znajduje się dokładnie taki symbol wyczerpania, będziemy wtedy na takiej karcie umieszczać specjalny żeton wyczerpania, żeby zaznaczyć, że ta zdolność, że ta umiejętność została już wyczerpana. Są to umiejętności takie jednorazowe i do odświeżenia nie będziemy mogli ponownie tego użyć, no chyba że na inne efekty usuniemy taki żeton wyczerpania. No i oczywiście, jeśli jakiś gracz weźmie sobie taką kartę, pozyska kartę, to od razu odświeżamy rynek. I kolejny gracz wybiera sobie przedmiot i kolejny i tak dalej, dopóki wszyscy nie będą mieli po jednym przedmiocie. Ale teraz co jest ważne? Jeśli nie podoba nam się to, co znajduje się tutaj na rynku, zawsze możemy odrzucić żeton Gullveig, wydać go, żeby odrzucić te karty, które tu się znajdują i wyłożyć nowy rynek. Następnie, jak już wszyscy pobiorą swoje przedmioty, będziemy dobierać nowe karty walki. Począwszy od pierwszego gracza, gracz wybiera sobie jedną kartę walki z tych, które tutaj się znajdują, wybiera taką kartę, dokłada ją do swojej talii walki i od razu odświeża taki rynek. Następnie jedną kartę pobiera kolejny gracz i tak kolejka idzie do momentu, aż wszyscy gracze nie dobiorą po 3 nowe karty. Na samym końcu musimy przetasować nasz stos kart walki i ustawiamy go tutaj.
No i dobrze, teraz jak już wybraliśmy sobie wszystkie karty walki, musimy odkryć kartę planety i zobaczyć, na jakiej planecie, a tak naprawdę na którym świecie pośród gałęzi Yggdrasilu będziemy pojedynkować się z potworami, więc czy to będzie kraina ludzi, Midgard, czy na przykład kraina przeróżnych to gnomów z Svartalfheim, czy kraina umarłych Niflheim. Odkrywamy taką kartę, zobaczymy, gdzie się pojedynkujemy i co jest bardzo ważne, ma to znaczenie, ponieważ każda taka kraina wprowadza pewne zmienne do walki. Dla przykładu, jak teraz odsłoniliśmy Midgard, to jak widzicie, za pokonanie potwora zawsze w tej krainie, na tej planecie będziemy otrzymywać dodatkowe punkty chwały. No i teraz w kolejnej fazie, zanim jeszcze będziemy walczyć, zanim jeszcze będziemy wybierać potwory, będziemy przemieszczać się po gałęziach, po pniu drzewa Yggdrasil. Więc znowu, poczynając od pierwszego gracza, każdy z graczy będzie przemieszczać swoją postać o jedno pole na tym drzewie Yggdrasil i będzie zbierać nagrodę z pola, na którym się w tym momencie znajdzie. Te pola wiążą się z dobieraniem znowu nowych kart walki z rynku, bądź z odrzucaniem niepotrzebnych, powiedzmy to początkowych, słabszych kart walki, które nam zawadzają na ręce. Możemy się pozbywać właśnie kart walki z naszego deku. Ale też jak widzicie, im dalej będziemy podróżować po takim drzewie, to są tu też inne symbole. Będziemy zdobywać punkty chwały, będziemy zdobywać nowe to skarby z rynku, ale też będziemy losować nagrody z woreczka. Tam są przeróżne żetony. Jeśli chodzi o żetony, które losujemy z naszego woreczka, są tam do znalezienia żetony Gullveig, są tam podniesienia przeróżnych to atrybutów, czy na przykład żetony z młotem Tora, które będziemy mogli wykorzystywać między innymi w walce. Także przemieszczamy się po naszym drzewie. Na jednym polu może stać kilka figurek i oczywiście wszyscy po wejściu, pomimo tego, że ktoś tam inny stoi, także będą zbierać nagrody z tego pola. No i jak już zakończymy odwiedziny w Yggdrasilu, zbierzemy swoje nagrody, to teraz możemy przejść znowu od pierwszego gracza do wyboru potworów, z którymi będziemy się pojedynkować podczas tej sagi. I teraz oczywiście, tak jak w przypadku tych kart przedmiotów, w przypadku kart walki, to potwory tak samo możemy odświeżać ten rynek za pomocą żetonów Gullveig. I tak jak mówiłem, od pierwszego gracza każdy wybiera sobie potwora, z którym będzie się pojedynkować. Umieszcza jego kartę obok siebie w swoim polu gry. Następnie rynek potworów się odświeża i kolejny gracz wybiera potwora, z którym będzie się pojedynkować. I w tym momencie możemy przejść sobie do informacji, co znajduje się na takiej karcie potwora, ponieważ jest to kluczowe w wyborze takiego potwora. Przede wszystkim oprócz ilustracji, oprócz nazwy tego potwora, znajduje się jego typ. Jest tutaj kilka typów potworów. Ma to znaczenie, jeśli chodzi o niektóre nasze umiejętności. Co jest też bardzo, bardzo ważne, znajduje tutaj się ilość punktów chwały, które dostaniemy, jeśli pokonamy takiego potwora. Znajduje się też ilość punktów życia, czyli ile obrażeń musi znajdować się na takim wrogu, żeby go pokonać. Oraz też jest taka informacja, na jaki typ obrażeń, pamiętacie, o czym mówiłem, zadajemy obrażenia dystansowe, magiczne lub obrażenia w zwarciu. I potwory mogą być odporne na takie obrażenia. Także jest tu informacja też, na jakie obrażenia taki potwór jest odporny. Poniżej natomiast znajdują się informacje, ile obrażeń będzie zadawać w danym typie swojego ataku. Oraz także tu są przeróżne informacje, przeróżne rzeczy, które musimy zaaplikować na przykład przed walką, w trakcie walki, po zaatakowaniu. Każdy potwór tutaj działa inaczej, ale jest też tutaj kilka rzeczy wspólnych. Przede wszystkim taki potwór może być strażnikiem. Jeśli potwór jest strażnikiem, to po pokonaniu takiego potwora będziemy przemieszczać się na drzewie Yggdrasil. Może znajdować się też taka informacja, że potwór strzeże skarbu. Także po pokonaniu potwora będziemy dobierać sobie skarb z rynku przedmiotów. Jeśli na karcie potwora znajduje się informacja, że jest on dziki, to wtedy jeśli moglibyśmy za pomocą niektórych kart czy efektów unikać jego ataków potwora, no to właśnie jeśli jest dziki, to niestety te nasze uniki tutaj nie będą działać. Niektóre potwory będą się regenerować po każdej rundzie walki, a jeszcze inne będą nas zatruwać, czyli dawać nam status zatrucia, żeton jadu i będziemy musieli przyjmować obrażenia w każdej rundzie takiej walki.
No i na samym końcu w prawym dolnym rogu znajduje się informacja odnośnie poziomu tego potwora. Jeśli chodzi o pierwszą sagę, będziemy walczyć ze słabszymi potworami, czyli to jest ten symbol z jedną parą rogów, a im dalej, im będziemy przechodzić do kolejnych sag, tym te potwory będziemy wykładać na rynek silniejsze. No i dobrze, także jak już wybraliśmy sobie potwory, z którymi będziemy się pojedynkować, wyłożyliśmy je obok siebie, to teraz możemy przejść do walki. Czyli jak tutaj będziemy rozpatrywać całą walkę. Walkę rozpatrujemy w ten sposób, że na początku musimy określić, jak walczymy z potworem, jaki rodzaj ataku będziemy chcieli zadać. Czyli na przykład, jeśli walczę z takim robalem midgardzkim, jak widzę, on nie jest odporny na ataki dystansowe i bardzo dobrze, ponieważ mój Gunnar akurat ma wysoką wartość tej statystyki, jeśli chodzi o atak dystansowy. Ta wartość jest na 4, czyli dobieram sobie na początku takiej walki 4 karty. Dobieram te karty na rękę. I na początku za pomocą tych kart będę mógł próbować zadawać ataki, próbować ranić tego wroga. Ale teraz jeszcze dwie informacje. Na samym początku, na co rozkłada się taka karta? Po lewej stronie na górze widzicie wartość losu. Ma to bardzo duże znaczenie, jeśli chodzi o nasz atak krytyczny. A na dole są obrażenia, które będziemy za pomocą takich kart aplikować na naszego wroga. No i teraz, jeśli na prawej stronie takiej karty znajduje się jakiś efekt, to poprzez zagranie karty do odpowiedniego miejsca, zaraz do tego przejdę, będziemy mogli taki efekt aktywować. No i teraz właśnie, począwszy od pierwszego gracza, będziemy mogli zagrywać po jednej karcie lub będziemy mogli robić po jednej innej akcji. Także wykonujemy jedną akcję bądź zagrywamy jedną kartę, następnie idzie kolejny gracz i tak do momentu, aż nie będziemy mogli lub nie będziemy chcieli dalej wykonywać akcji i będziemy pasować. Jeśli wszyscy gracze po kolei spasują, wtedy będziemy przechodzić dopiero do zadawania ran, ewentualnie do odpowiedzi do kontrataku potworów. Ale właśnie, co możemy robić w naszej turze? Przede wszystkim na sam start możemy zagrać kartę na nasze pole walki. Także zagrywamy tutaj w tym miejscu kartę, zawsze zagrywamy na pierwsze dostępne miejsce od lewej. Także to była pierwsza rzecz. Możemy zagrać jedną kartę. Oczywiście także możemy później dogrywać tutaj kolejne karty. Czyli mogę dograć kolejną kartę, jak będzie kolejna moja runda i kolejną kartę, jak będzie kolejna moja runda. I co jest też bardzo ważne, karty mogę dogrywać nie tylko z ręki, ale mogę je także dogrywać tutaj z talii, tylko w ciemno. Nie wiem, co dokładnie będzie zagrane. Karty ustawiamy, jak widzicie, żeby były widoczne wartości losu oraz obrażeń. I teraz kluczowy koncept, o co tutaj chodzi właśnie z tym losem i z tymi obrażeniami. Musimy sprawdzić, jaką wartość ataku krytycznego posiada nasza postać. Dla przykładu Gunnar posiada wartość 10. Oznacza to, że jeśli zagrane wszystkie karty będą miały niższą wartość niż moje trafienie krytyczne, to po prostu będę aplikować te obrażenia na potwora. I co jest bardzo, bardzo ważne, o ile ten potwór nie posiada odporności na moje typy obrażeń, ponieważ mogę wybrać inny typ ataku i hipotetycznie dobrać sobie więcej kart, ale nie będę mógł w tym momencie, nie będę mógł zranić takiego potwora, ponieważ na ten typ ataku jest on odporny. Żeby takiego potwora zranić, albo będę musiał posiadać przebicie, albo będę musiał wykonać atak krytyczny. No i właśnie, jeśli chodzi o ten los, to jeśli pełną sumą wartości tych losu dojdę równo do mojej wartości ataku krytycznego, czyli w tym momencie, jeśli dograłbym tutaj jeszcze jedną kartę i suma losu byłaby taka sama jak mój atak krytyczny, czyli 10, to następuje wtedy atak krytyczny. Oczywiście, jeśli nie dogram tutaj więcej kart. I co się dzieje w tym momencie? Jeśli wykonujemy atak krytyczny, to zliczamy obrażenia zadane na dole z tych kart, ale doliczamy do tego jedno obrażenie więcej. Dodatkowo także dobieramy jedną kartę na rękę i dodatkowo także dobieramy jeden punkt chwały. Zawsze jak dobieramy punkty chwały, to zaznaczamy to tutaj na naszej planszetce gracza.
No ale teraz co się dzieje, jeśli przedobrzymy i suma tych wszystkich tutaj wartości, na przykład jeśli byłoby zagrane tak, suma będzie większa niż nasza wartość krytyczna. No wtedy jest źle, ponieważ przedobrzyliśmy i nie będziemy zadawać potworowi absolutnie żadnych obrażeń. Dodatkowo też nie będziemy mogli dalej zagrywać kart na nasze pole walki. Jeśli jednak nie przekroczyliśmy tej wartości krytycznej i zagramy 7 kart, czyli zapełnimy całe pole walki, to jak widzicie, zgodnie z tym co jest napisane, będziemy mogli dobrać dodatkową kartę na rękę. No ale jak mówiłem, zagrywanie kart na nasze pole walki to jest tylko jedna z rzeczy, które możemy wykonywać. Znajdują tutaj się jeszcze u góry miejsca, na które będziemy także mogli zagrywać te karty i dodatkowo też podczas naszej tury zamiast zagrywania kart będziemy mogli aktywować zdolności z naszych kart, czy to postaci, czy to przedmiotów i już do tego przechodzimy. Jeśli na naszej planszy postaci bądź na naszych przedmiotach znajduje się taki symbol wyczerpania, to wtedy bierzemy odpowiedni żeton. W moim prototypie tutaj jest inny symbol, ale Wam się teraz wyświetla to na ekranie i kładziemy to na naszej karcie. I jak położymy taki żeton, no to wtedy możemy aktywować umiejętność z takiej karty. Dla przykładu, jeśli chodzi o mojego Gunnara, jeśli położyłbym żeton tutaj, aktywowałbym Gunnara, mogę dobrać wtedy jedną kartę walki na rękę oraz odrzucić karty z pól leczenia, wróżby oraz precyzyjnego ataku. Także teraz przejdziemy sobie do tego, co robią dokładnie te miejsca, ponieważ kartę z ręki mogę dograć na jedno z tych 4 pól. Jeśli dogram kartę na pole aktualnej rundy, będę aktywować specjalną zdolność, która znajduje się dokładnie na tej karcie po prawej stronie. Dla przykładu, jeśli zagrywam taką kartę, która mówi przesuń swój pionek o jedno pole na torze Yggdrasil, no to oczywiście wtedy dana postać, która zagrała taką kartę, będzie mogła podróżować po Yggdrasilu i zbierać bonusy z miejsca, gdzie się zatrzymała. Jeśli natomiast chciałbym zagrać kartę do pierwszego miejsca, czyli do pola leczenia, wtedy będę leczyć moją postać o wartość losu, która znajduje się na takiej karcie. Następnie, jeśli chodzi o wróżbę, jeśli zagrywam kartę tutaj na miejsce wróżby i wartość tej losu jest maksymalnie 3, no to wtedy z mojego pola walki, na przykład jeśli położyłem tutaj kartę w ciemno, przedobrzyłem z tym atakiem krytycznym, to ostatnią kartę mogę odrzucić. Ale co jest bardzo ważne, jeśli wartość tego losu byłaby 4 lub więcej, to mogę odrzucić ostatnią lub przedostatnią kartę z mojego toru walki. A jeśli chodzi o precyzyjny atak, pamiętacie jak mówiłem Wam, że nie mogę ranić potworów, jeśli wybrałem inny typ ataku niż ten, na który dany potwór nie jest odporny. Mogę to zmienić za pomocą precyzyjnego ataku. Jeśli zagram tutaj kartę, dostaję wtedy zdolność przebicia, czyli wszystkie moje ataki, które robię, będą skuteczne przeciwko temu potworowi, nawet jeśli będzie posiadać on odporność. Ale jeśli tutaj na precyzyjny atak zagrałbym kartę o wartości losu 4 lub więcej, to dodatkowo też zadam jedno obrażenie więcej takiemu potworowi. I jeśli chodzi o te miejsca tutaj, to nie możemy dokładać tutaj więcej kart. Na każdym takim miejscu może się znaleźć maksymalnie jedna karta. I to były rzeczy, które możemy aktywować, które możemy robić i zagrywać podczas naszej tury. I jak już mówiłem, jak już nie mamy co zrobić, bądź nie chcemy robić, zawsze możemy spasować. Także możemy spasować też z kartami na ręce, ich nie będziemy tracić, jeśli jakieś sobie zostawimy. Jak już wszyscy spasują, wtedy przechodzimy do atakowania danych potworów, w zależności od tego, co tutaj sobie ułożyliśmy. Oczywiście zaczyna pierwszy gracz i pierwszy gracz będzie sprawdzać, czy taki potwór został pokonany. Pierwszy gracz sprawdza wszystkie swoje karty, które tutaj zagrał na polu walki i obrażenia, które są ewentualnie obrażenia, które zostały także dodane z przeróżnych naszych umiejętności, z precyzyjnego ataku, z wartości krytycznej. Wszystkie te wartości będziemy za pomocą specjalnych znaczników zaznaczać na karcie naszego potwora. Jeśli pokonaliśmy takiego potwora, no to wtedy super, zbieramy nagrody, zbieramy punkty chwały, uciekamy z planety i do końca danej sagi już nic nas tutaj nie interesuje. Natomiast nie jest to takie proste, potwory raczej nie będą pokonywane od razu w pierwszej rundzie, będziemy musieli przejść do
kolejnej rundy. No i właśnie, jeśli taki potwór nie został pokonany, no to wtedy on nam będzie oddawać, on nam wtedy będzie kontratakować. I teraz przede wszystkim musimy pociągnąć kartę ataku takiego potwora. I będzie to albo atak podstawowy, albo atak specjalny, albo atak krytyczny. W zależności od symboli, od typu tego ataku musimy przyjmować na siebie obrażenia i musimy aplikować dodatkowe efekty, które znajdują się na takich kartach. Każda karta działa inaczej. Karty takie mówią, że potwory mogą się regenerować, mogą zadawać więcej obrażeń. Umiejętności tutaj są różne. No i jak przyjęliśmy już te obrażenia, musimy jeszcze sprawdzić, czy przypadkiem nie jesteśmy zatruci. Jeśli znajduje się na nas żeton jadu, musimy także otrzymać dodatkowe obrażenia. Musimy sprawdzić, czy potwór nie ma zdolności regeneracji, wtedy będzie leczyć swoje obrażenia i sprawdzamy, czy na niektórych naszych zdolnościach czy przedmiotach nie ma zaznaczone, że działają one właśnie teraz, czyli na końcu fazy walki. No i tak jak mówiłem, począwszy od pierwszego gracza, będziemy sprawdzać takie ataki i kontrataki potworów. I później będziemy przechodzić, jeśli jeszcze nasi wrogowie żyją, jeśli nie są pokonani, będziemy przechodzić do kolejnej rundy walki. I teraz musimy przede wszystkim odświeżyć nasze pole walki, czyli zagrane karty oraz karta, która została zagrana na miejsce aktualnej rundy, będą spadać. Jeśli chodzi o miejsca leczenia, wróżby oraz precyzyjnego ataku, to karty raz tutaj zagrane pozostają tutaj do końca walki, chyba że pozbędziemy się tych kart na inne efekty. No i teraz do kart, które pozostawiliśmy sobie z poprzedniej rundy, każdy z graczy będzie dobierać jedną kartę. Jak tutaj widzicie, jeśli skończył nam się stos kart walki, to oczywiście, że wszystkie karty odrzucone będziemy tasować i układać z tego nowy stos dobierania. No i z takimi kartami rozpoczynamy swoją kolejną rundę. Poczynając od gracza, który posiada żeton pierwszego gracza, znowu będziemy rozpatrywać swoje ataki i kontrataki, dopóki wszyscy gracze albo nie pokonają swoich przeciwników, albo nie stracą całego życia. Jeśli jakiś gracz straci swoje całe życie, to jako rekompensatę, jako nagrodę pocieszenia otrzymuje jeden żeton młotu Tora oraz jeden żeton Gullveig. Pozostali gracze zbierają swoje nagrody, wracają, regenerują się ze wszystkich statusów oraz regenerują całe swoje życie. No i w ten sposób będziemy kończyć taką sagę. I przy przechodzeniu do kolejnej sagi musimy zmienić cały rynek potworów, czyli jak już mówiłem, będą wychodziły nowe potwory, dodatkowo także będziemy odświeżać inne rynki kart, będziemy odświeżać rynek kart walki, będziemy odświeżać rynek przedmiotów. No i potem przechodzimy do kolejnej sagi. Tak samo rozpatrujemy sagę drugą, tak samo rozpatrujemy sagę trzecią. Na samym końcu zliczamy swoje punkty chwały, czyli ile otrzymaliśmy punktów chwały za pokonane potwory, za zdobyte przedmioty, za miejsca, do których doszliśmy na drzewie Yggdrasil, ale także za pozostałe nam żetony Gullveig oraz żetony młotu Tora. Zliczamy to wszystko, sprawdzamy, który z graczy zdobył najwięcej chwały i ten z graczy będzie wygrywać rozgrywkę. I teraz jeszcze na szybko chciałbym omówić kilka innych żetonów, kilka innych rzeczy, o których tutaj jeszcze nie powiedziałem. Niektóre statusy, niektóre potwory i efekty nakładają fatum. Z przeróżnych to efektów z zagrywanych kart, które także będziemy aktywować, możemy nawzajem na siebie nakładać też właśnie ten fatum. Co robi taki żeton fatum? Jeśli na naszej planszy, na naszym bohaterze znajduje się fatum, no to taki żeton blokuje nam kolejny atak krytyczny. Jeśli będziemy mieli zaaplikować, zrobić kolejny atak krytyczny i nie pozbędziemy się wcześniej takiego żetonu fatum, no to po prostu taki krytyk nie działa, a ten żeton będzie spadać, będziemy go tracić. Dodatkowo też na przeróżne efekty i umiejętności będziemy otrzymywać takie żetony Tora. Żeton Tora możemy użyć na kilka sposobów. Możemy użyć takiego żetonu, żeby albo dobrać jedną kartę, albo dodać dodatkowe obrażenie do ataku na danego potwora, albo właśnie za pomocą tego młotu będziemy mogli odrzucić jeden żeton fatum. Jeśli natomiast chodzi o kolejne dwa żetony, o których jeszcze nic nie powiedziałem, są to żetony, które
są odpowiedzialne za zwiększenie naszych statystyk, czyli jeśli otrzymujemy żeton zwiększenia statystyki, powiększamy wybraną przez siebie statystykę. Jeśli chodzi o drugi żeton zwiększenia obrażeń, to taki żeton, jak trzymamy go w swoim polu gry, zawsze zwiększa zadawane przez nas obrażenia o 1. Te żetony będziemy mogli zdobywać na przeróżne sposoby, między innymi jako nagrody z podróżowania po drzewie Yggdrasil, o ile uda nam się wylosować takie żetony z worka. I o czym tutaj jeszcze na końcu warto wspomnieć, że tak jak rozpoczynamy pierwszą sagę, to żeton pierwszego gracza, znacznik pierwszego gracza zdobywa ten, który miał najwięcej tych żetonów Gullveig. Jeśli chodzi o drugą sagę, to ten znacznik, czyli pierwszym graczem, będzie ten, który po pierwszej sadze ma najmniej punktów chwały, a podczas trzeciej sagi pierwszym graczem będzie ten, kto po drugiej sadze ma najmniej punktów chwały. No i wydaje mi się, że z grubsza to by były wszystkie informacje, które musicie znać, żeby wiedzieć, jak grać w grę Joms Vikings. Dajcie znać, czy Wam się podobało, przede wszystkim czy podoba Wam się gra, czy podoba Wam się taki koncept walk z potworami. Tutaj ogólnie nie powiedziałem też o tym, że jest naprawdę bardzo dużo kart, które wpływają negatywnie na innych graczy, ponieważ z samego takiego opisu wydaje się, że każdy się bije z jakimś tam potworem, każdy się bije ze swoim, ale właśnie w trakcie rozgrywki z tych wszystkich efektów z kart wychodzi na to, że będziemy sobie przeszkadzać, będziemy nawzajem leczyć swoje potwory, będziemy sobie robić pod górkę. Jest tutaj negatywna interakcja, więc o to akurat nie musicie się martwić. No i co? To by było wszystko, jeśli chodzi o ten film. Jeśli jesteście zainteresowani Joms Vikingami, wpadajcie na kampanię, wpadajcie na GameFound, zobaczcie dokładnie, jakie informacje są tam właśnie na kampanii. Dajcie znać, czy jesteście zainteresowani, czy będziecie wspierać. To było wszystko, jeśli chodzi o ten film. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Jeszcze raz, dzięki wielkie i na razie.